Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. W cyklu Jak zrobić pomogę Państwu zrobić biszkopt. Na początek trochę teorii. Biszkopt to ciasto przyrządzone na bazie jaj z dodatkiem cukru i mąki bez użycia tłuszczu. W internecie znajdą Państwo informacje o tym, że biszkopt pochodzi z Włoch i z Izraela. To, że z Włoch, to mnie nie zdziwiło, natomiast z Izraela niestety nie znalazłam dalszego rozwinięcia tego tematu. Jednakże wgłębiając się w temat, poznałam, że są dwa biszkopty. Biszkopt na ciepło robiony i na zimno. W biszkopcie na ciepło ubija się masę z jaj i cukru, ogrzewając je na parze. Podwyższona temperatura, jednak nie wyższa niż 40 stopni Celsjusza, sprawia, że cukier się rozpuszcza, a masa się rozrzedza. Dzięki temu można w nią wtłoczyć więcej powietrza, a to powietrze spulchnia ciasto. Ten biszkopt jest dosyć trudny do upieczenia ze względu na panowanie nad temperaturą tej masy. Nigdy go nie piekłam, może kiedyś spróbuję, ale dzisiaj zostawiam go dla wtajemniczonych. Ja zajmę się biszkoptem na zimno, gdzie podstawą przygotowania ciasta jest oddzielenie żółtek od białek. No i tak, każdy myśli sobie biszkopt, łzy w oczach, zgrzytanie zębów, płacz, no ja nie umiem, nie upiekę, nie uda się. Wiadomo, upieczenie biszkoptu to nie taka prosta sprawa, ale zdradzę kilka trików i na pewno Państwu się uda. Zaczniemy od produktów. Na początek jajka, najlepiej świeże. Klasy L, ta wielkość wystarczy. Jajka wyciągamy sobie wcześniej z lodówki, żeby złapały temperaturę pokojową. Oddzielając białka od żółtek, upewnijmy się, że nic nam tam do białka nie wpadło, nic się nie nakruszyło, że miska nie była brudna. To jest bardzo ważne. Później cukier. Powinien być drobny, ale zwykły też się nadaje, proszę Państwa. Przypilnujmy tylko, żeby nasz cukier nie był zawilgocony. Jak Państwo zobaczą grudki w cukrze, to znaczy, że tam dostała się wilgoć. Użyjmy nowego, świeżego opakowania, które jest suche. Do biszkoptu nie używamy cukru pudru, miodu, brązowego cukru, stevii czy jakichś innych podobnych produktów. Jajka, jak ubijamy, one muszą pozostać w tym usztywnieniu, a dzięki cukrowi to nam się zrealizuje. Teraz mąka. Do biszkoptu nadaje się mąka typu 405 i 450, zwana tortową. Są one jasne, drobno zmielone i lekkie. Mąkę do biszkoptu powinniśmy sobie ją dodatkowo napowietrzyć. Dodajemy ją na końcu, więc tuż przed dodaniem napowietrzmy ją, przesiewając przez sitko, czy przez kubek do przesiewania, czy przez jakieś inne urządzenie. Mąkę dodajemy partiami, ale już nie używając miksera, tylko robimy to ręcznie, za pomocą na przykład łyżki. Musimy ją dokładnie wymieszać, ale delikatnie. Pamiętajmy o tym, żeby dodając mąki nie wybić tego powietrza z piany. Proszek do pieczenia. Jedni używają proszku, drudzy nie. Biszkopt przy użyciu proszku jest delikatny i puszysty, ciężki do obrabiania. Przeciwnicy proszku do pieczenia muszą go czymś zastąpić, więc powinni wybrać mąkę ziemniaczaną. A po co proszek do pieczenia czy mąka ziemniaczana? Oba produkty spulchniają ciasto i pomagają mu rosnąć. I jeszcze jedno, biszkopt bez proszku do pieczenia jest łatwiejszy do obróbki. On jest taki bardziej zwarty, puszysty, ale bardziej zwarty i łatwiej go kroić, łatwiej go przekładać. Oczywiście my upieczemy oba biszkopty, czyli z proszkiem do pieczenia i bez proszku do pieczenia i pokażemy Państwu, jak one wyglądają. Kakao. Biszkopt może być jasny lub ciemny. Jeżeli chcemy ciemny, dodajemy kakao. Jednak pamiętajmy, że ono ma konsystencję takiej mąki. Jeżeli dajemy kakao, na przykład 2 łyżki, to o te 2 łyżki dajemy mniej mąki, żeby konsystencja masy do biszkoptu została taka sama. No i jeszcze został nam poncz. Według Wikipedii poncz to jest mieszany napój alkoholowy, najczęściej aromatyzowany, czyli korzenny, przygotowywany dla większej liczby osób do rozlewania w wazie, na przykład podawanym. Określenie jednak to również oznacza roztwór lub syrop z dodatkiem alkoholu używany do nasączania ciasta. I proszę Państwa,
jest tak, że niektórzy zrobią biszkopt i myślą, że jeżeli użyją na przykład bitej śmietany, to biszkopt będzie później nasączony przez tą bitą śmietanę. No nie, niestety nie. Biszkopt musimy nasączyć, wtedy on jest taki fajnie wilgotny i nadający się fajnie do ciast i do tortów. Z czego robimy poncz? Do ponczu podstawą jest woda. Można dodać sok z cytryny, z pomarańczy, kompot owocowy, wódki smakowej, herbaty czy kawy rozpuszczalnej. My najczęściej używamy wody i cukru. Czasami opcjonalnie, jeżeli wiemy, że ciasto będzie tylko i wyłącznie dla dorosłych, używamy likieru amaretto. A teraz upieczemy biszkopt z proszkiem do pieczenia. Musimy do niego mieć 6 jajek, 120 g mąki pszennej tortowej typ 450, 120 g cukru, 1 łyżeczkę proszku do pieczenia. Oddzielamy żółtka od białek i zostawiamy na chwileczkę. Następnie przygotowujemy sobie mąkę i proszek do pieczenia. Mieszamy razem. Używając sitka do przesiewania, przekładamy tam naszą mąkę z proszkiem do pieczenia i zostawiamy. Je będziemy używać później. A my wracamy do białek, dajemy je do miski, szczyptę soli i ubijamy. Ubijamy na sztywno, ale nie przerywamy ubijania zaraz po tym, jak ona zesztywnieje, tylko jeszcze chwileczkę ją ubijmy. Nie bójmy się, ta piana musi być naprawdę dobrze ubita, napowietrzona przez to. To będzie podstawa naszego biszkoptu. Teraz partiami dodajemy cukier, nie za dużo, żeby nie wybić tego powietrza. I znowu ubijamy ten cukier z pianą po każdym dodaniu tak, żeby nie słyszeć cukru. Dodajemy, ubijamy, jak przestanie chrzęścić, ubijamy dalej. A jak dodajemy ostatnią partię cukru, to wtedy już musimy naprawdę to dobrze ubić tak, żeby ten cukier nam nie pozostawił śladu. Nie bójmy się, ta piana musi być dobrze ubita, ona się nie przebije. Cukier spowoduje, że ta piana stanie się szklista, taka ładniutka. A jak ubijemy dobrze pianę, to biszkopt nam na pewno wyjdzie. Teraz dodajemy żółtka. Żółtka dodajemy pojedynczo. Gdybyśmy dodali wszystkie naraz, to z tej piany uleciałoby powietrze, a tego nie chcemy, więc dodajemy pojedynczo, ubijamy. Tu już nie musimy jakoś długo ubijać, tylko chodzi o połączenie produktów. Wymieszajmy wszystko jeszcze dobrze. Teraz odstawiamy mikser. Bierzemy do ręki łyżkę, na przykład drewnianą, i tym będziemy mieszać naszą masę. Dodajemy mąkę, przesiewając ją przez sitko, czyli dodatkowo napowietrzając. I delikatnie, zdecydowanie mieszamy mąkę z naszą masą. Mąkę też dodajemy partiami. Dodajemy, mieszamy, dodajemy, mieszamy. Ja mówię o samej mące, ale Państwo pamiętają, do mąki dodaliśmy proszek do pieczenia wcześniej i wymieszaliśmy jako jeden produkt teraz. Po dodaniu całej mąki upewnijmy się, że nie ma jej na bokach, nie ma jej na spodzie. Zostawmy miskę na chwileczkę i przygotowujemy sobie foremki. Albo foremka prostokątna, albo okrągła. I ważne jest to, że papier do pieczenia układamy tylko na spodzie. Dzięki temu biszkopt przyklei się do boków i nie opadnie. Wylewamy naszą masę na biszkopt, rozkładamy. Tu jest przykład
biszkoptu w formie okrągłej, też papier jest na spodzie. Musimy wyrównać, ułożyć. I obie foremki, jedna albo druga, trafiają do piekarnika. Do nagrzanego piekarnika do temperatury 160-170 stopni Celsjusza i pieczemy w formie prostokątnej 20 minut, w formie okrągłej ciut więcej 35 minut. A dlaczego? Przecież mamy te same składniki i powinno się upiec w takim samym czasie. Różnica jest w wielkości foremki. Im mniejsza powierzchnia pieczenia, tym musimy ten biszkopt dłużej upiec. Ponieważ foremka jest okrągła, mniejsza, biszkopt będzie co prawda wyższy, ale musimy go ciut dłużej popiec. Nie otwieramy piekarniku w trakcie pieczenia. Jedynie pod sam koniec wsadzamy patyczek w upieczony biszkopt. Jeżeli patyczek będzie suchy, znaczy się, że biszkopt się upiekł. Biszkopt zostawiamy w piekarniku przez 15 minut w zamkniętym, wyłączonym zamkniętym piekarniku, a kolejne 15 minut w wyłączonym, ale uchylonym piekarniku. To jest jedna metoda. Drugą metodą jest zrzucenie biszkoptu z wysokości 50 cm. Zrzucając z wysokości gwałtownie pozbywamy się powietrza i biszkopt nam nie opadnie. Jedna czy druga metoda, w końcu trzeba ten biszkopt wyciągnąć z foremki, czyli jak wystudzimy go, odcinamy boki od rantów, czy to foremki prostokątnej czy okrągłej. Wyjmujemy z foremki. Zdejmujemy papier do pieczenia. Tutaj, tak jak mówiłam, ta zakładka ładnie pomaga zdjąć delikatnie ten papier do pieczenia. I trzeba go z powrotem później obrócić górą do góry. To samo robimy, jeżeli ktoś upiekł z Państwa w foremce okrągłej. Czyli odcinamy od rantu. Rant zdejmujemy. Biszkopt jest wyższy, jak Państwo widzą, bo foremka była mniejsza, ta okrągła. A teraz upieczemy biszkopt bez proszku do pieczenia. Wszystko będzie tak jak poprzednio, te same składniki, ta sama forma pieczenia. Jedynie co, to zamienimy proszek do pieczenia na mąkę ziemniaczaną. Ponieważ wszystko będzie tak jak w poprzednim biszkopcie, filmik przyspieszymy, żeby Państwo nam nie posnęli przed ekranem. Teraz kilka słów porównania biszkoptu z proszkiem do pieczenia i bez proszku do pieczenia. Jak Państwo widzą, ten z proszkiem do pieczenia jest bardziej puszysty, troszeczkę wyższy. Ten bez proszku do pieczenia natomiast jest odrobinkę niższy, bardziej zwarty i przy podnoszeniu i później przy obróbce będzie łatwiejszy do obróbki, bo łatwiej go podnieść. Tak jak mówiłam, jest bardziej zwarty. Ten z proszkiem do pieczenia taki bardziej delikatny, napowietrzony. A tu już konkretnie jeden i drugi na porównaniu bezpośrednim. A co z tą skórką z biszkoptu? Ścinać ją, czy nie ścinać ją? Oto jest pytanie. Państwo jak widzą, skórka z wystudzonego biszkoptu bardzo ładnie schodzi. I jedni są za tym, żeby tą skórkę ścinać. Inni przekonują, żeby ją po prostu zostawić, a pod kremem sobie tam będzie spokojnie leżała i zrobi się jako jedno z ciastem. Jeszcze inni twierdzą, żeby najlepiej biszkopt obrócić spodem do góry i ta skórka będzie od spodu nam. A jak jest naprawdę? Przeprowadziliśmy eksperyment.
Kawałek biszkoptu kładziemy spodem do dołu i kawałek biszkoptu ze skórką, z pozostawioną skórką. Tą skórkę odwracamy pod spód, nasączamy oba kawałki biszkoptu i pozostawiamy na 12 godzin. A po tym czasie, jak Państwo widzą, biszkopt bez skórki bardzo ładnie odkleja się od papieru do pieczenia. A biszkopt ze skórką pod spodem? No nie jest już tak ładnie, to nam się klei, odkleja, coś tam pozostało. Tak samo będzie zachowywał się biszkopt, jeżeli położymy na to krem czy jakąś masę. Po prostu ciasto się rozjedzie, nie będzie się trzymało jako jedna całość. A proszę sobie wyobrazić, że zapraszają Państwo gości, nakładają taki kawałek biszkoptu ze skórką pod spodem na talerzyk. Goście jedzą i nagle okazuje się, że cała skórka zostaje na talerzu. No nie wygląda to zbyt pięknie. Na tym kończymy filmik, w którym prezentujemy, jak zrobić biszkopt. Mam nadzieję, że podane wskazówki się przydały i że pieczenie biszkoptu nie będzie już dla Państwa traumą, że chętni będą Państwo sięgać po ten rodzaj wypieku, który Państwo wybiorą, czy z proszkiem do pieczenia, czy bez proszku do pieczenia. To już zostawiam Państwu do wyboru. A ja, tak jak mówiłam, mam nadzieję, że filmik się przyda. Żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne porady na kanale kuchniamagdy.pl.